Czy z osobą zmarłą można nawiązać kontakt? A jeśli tak, to w jakiś sposób? Ja powiem tak. Musimy rozgraniczyć pewne rzeczy, bo my rozmawiając na temat, powiedzmy, duchowości, od razu robimy taką kolosalną granicę, taki rów. Duchowość, nauka, realizm. I nijak nie możemy się dogadać, czyli nie mogą się dogadać ci, co są realistami, z tymi, którzy, no chociaż rąbek chcieliby znać tajemnicę o duchowości. Ja wczoraj na YouTube, ale to ja często oglądam filmiki o fizyce kwantowej. Słuchajcie, nawet nie wiedziałem, że powstały, że są prototypy komputerów kwantowych. No, procesor takiego komputera jest chłodzony w specjalnym komorze przy zerze absolutnym, czyli grubo ponad minus 200 stopni Celsjusza. Ale oczywiście te procesory są jeszcze niewykorzystane, ale już działają prototypy procesorów kwantowych. Niezwykła rzecz. Tam podano przykład. Na przykład, jak działa komputer zero-jedynkowy i analiza na przykład pracy komputera zero-jedynkowego, a jak działa, ja mówię o duchach, to jest bardzo ważne, słuchajcie, a jak działa komputer kwantowy. Zero-jedynkowy na przykład przy 4 bitach ma w ogóle zero-jedynkowy komputer przy jednym działaniu ma 4 ruchy. Bo może być tak, albo 0, źle mówię, 0, 1 albo 0, 0. Inaczej, w każdym razie ma 4 badania, tak? I każde, on to robi bardzo szybko, ale każde musi od nowa zacząć. Komputer kwantowy działa w taki sposób, że wszystko się dzieje w jednej chwili. Czyli ma moc obliczeniową właściwie nieskończoną i błyskawiczną. I teraz co jest ciekawe. Naukowcy twierdzą, że jeżeli będziemy już umieli wykorzystywać w pełni komputery kwantowe, to będzie możliwość, na co fizyka kwantowa nie ma wątpliwości, że będzie można wyłapywać informacje z innej rzeczywistości, czyli z innych wszechświatów. W tej chwili to brzmi jak... Fantastycznie. Bardziej fantastycznie jak Matrix, ale według nauki to jest całkiem realne. I teraz jest tak, właśnie, duchowość. Proszę zwrócić na pewną rzecz uwagę. Ja od dawna śmieję się z ludzi, tych nazwijmy to twardo stąpających po ziemi, którzy mówią, a tam XXI wiek, w duchy wierzą, jakieś pierdoły w duszę i tak dalej. To nic, że oni kaleczą swoich przodków, ich jestestwo, z siebie, swoje jestestwo, bo już nie są ciałem, a są umysłem, osobowością. To jest dusza. Ale to jest tak. Kwestia duchowości to jest informacja. Dam przykład, prosty przykład. Proszę zobaczyć jedną rzecz. Ja kiedyś, pisząc swoją autobiografię, to parę lat już było temu, dotykałem też wspomnień ze swojego dzieciństwa. I w pewnym momencie, kiedy pisałem o sobie w wieku 50 lat, pisałem o sobie, jak miałem 10-12 lat. Opisywałem, że byłem nygus, że latałem pod papierówkę pana Klika na działce i kradłem mu jabłka, jadłem je. Papierówki żółciutkie. Do dzisiaj pamiętam ich smak. Jakie to były. Teraz takich jabłek nie ma. I pisząc to napisałem w którymś momencie, mimo że tamten chłopiec był łobuzem, to i tak wszystkim chciał pomóc i pomagał. Panu Klikowi też. W którymś momencie przerwałem to pisanie i mówię, chwilę. Jaki tamten chłopiec? Przecież to ja. A gdybym posadził jego i siebie tu, to on by na mnie spojrzał, powiedział, co to za dziwny stary facet. A ja bym powiedział, ale fajny chłopak, chciałby być w jego wieku i polatać i w piłkę porządny mecz zagrać. Otóż okazuje się,
że rzeczywiście ten ja z tamtych lat pod drzewem pana Klika to jest tamten chłopiec. To już nie ja. Zobaczcie, mówimy o duchowości, a co powiemy o swoim realnym życiu? Ja wam opowiedziałem o sobie, ale nazywam to tamten chłopiec. Bo już nie ma go. Ten chłopiec w ogóle nie istnieje. Istnieje teraz stary facet, który ma inny światopogląd, bardziej ugruntowany, który nie ma kondycji, nie może pograć w piłkę, który jest zdziwaczały, bo jest stary. A tamten chłopak nie. To był fajny, wysportowany chłopak. Ktoś inny. W jednym życiu. Czy z duchem można nawiązać kontakt? Jeżeli byście sobie zdali sprawę, że można, uwierzyli w to realnie, zrozumieli, że to wszystko, co nas otacza, jest to też pewna jakaś binarna fikcja, to byście nie mieli wątpliwości, że my jesteśmy tylko informacją. W moim życiu wiele okresów mojego życia, tak jak i waszego, dawno umarła. Tamten chłopiec nie żyje, to już w mojej pamięci jest. Ale tak jak wasz pradziadek czy dziadek, który umarł, jest w waszej pamięci, ale go nie ma. Tamten chłopiec, jak chodziłem do podstawówki, do 7., 8. klasy, tego chłopaka też już nie ma. Jak byłem młodzieńcem i pierwszy raz się zakochałem, tego chłopaka też nie ma. Jestem tu. Smutny, że już tu. I coraz bardziej dochodzę do wniosku, że moje życie jest tylko ścieżką pamięciową, którą muszę przebrnąć, w którym momencie jest stop. I wiecie, co będzie dalej? Ja jestem tego pewny, że obudzimy się we właściwym życiu. My tu żyjemy fikcją. Stanowimy fikcję, chociaż ta fikcja jest bardzo ważna w tym, co robimy w życiu, jak się zachowujemy, jaką mamy moralność. Ale nigdy nie nazwałbym życia na ziemi jako życie właściwe dla kogokolwiek. Uczestniczymy w scenariuszu, a życie nasze jest prawdziwe gdzieś. Po śmierci każdy z nas tam się obudzi. Kto w to wierzy, niech wierzy, kto nie, to nie. Ja przynajmniej chcę w to wierzyć, co powiedziałem. Daję to jakąś nadzieję. Do usłyszenia.